Są hotele, które służą po prostu do spania i są takie, w których ściany dosłownie nasiąkły historią. Przez dekady to miejsce było drugim domem dla krakowskiej bohemy, artystów, którzy tworzyli tu legendę młodej Polski. Ale zapomnij o zakurzonym muzeum. Hotel u Pollera wciąż żyje. Możesz po prostu otworzyć drzwi, podejść do recepcji i zostać tu na noc. Bo już od pierwszych kroków czujesz, że przekraczasz granicę czasu. Zamiast sterylnego, nowoczesnego lobby wita cię czerwień dywanów, kute żeliwne balustrady i oryginalna secesyjna klatka schodowa z początku XX wieku. To nie jest kolejny seryjny hotel z katalogu. Od progu uderza cię autentyczny galicyjski przepych, który zamiast przytłaczać, intryguje. Historia tego miejsca sięga głębiej niż mogłoby się wydawać. Zanim powstał hotel, stały tu średniowieczne kamienice pamiętające jeszcze XV wiek, a na początku XIX stulecia działał tu zwykły krakowski zajazd pod Złotą Kotwicą. Wszystko zmieniło się w 1834 roku, gdy nieruchomość trafiła w ręce Kaspra Pollera, byłego austriackiego wojskowego, który postanowił stworzyć tu hotel prawdziwego zdarzenia. O jego uporze najlepiej świadczy anegdota z czasów wojen napoleońskich. Gdy austriackie wojska wycofały się z Krakowa, Poller jako jedyny nie opuścił swojej warty. Oskarżony później o niesubordynację, miał odpowiedzieć z rozbrajającą pewnością siebie. To wyście uciekli, nie ja. Nawet jeśli to tylko legenda, idealnie opisuje człowieka, który położył kamień węgielny pod to miejsce. Po śmierci Kaspra interes przejął jego syn Adolf, a z czasem stery przejęła spokrewniona rodzina Chwistków. I to kolejny niesamowity rozdział tej historii. To właśnie w tych hotelowych korytarzach i pokojach wychowywał się Leon Chwistek, późniejszy wybitny malarz, formista, matematyk i przyjaciel Witkacego i jedna z najbardziej fascynujących postaci polskiej awangardy. Pod koniec XIX wieku to miejsce było już czymś znacznie większym niż tylko hotelem. Stało się jednym z najważniejszych punktów na towarzyskiej mapie Krakowa. Zaledwie kilka kroków stąd tętniła życiem legendarna Jama Michalika i kabaret Zielony Balonik. Kiedy tam robiło się zbyt głośno lub nadchodził świt, artyści, literaci i malarze przenosili się właśnie tutaj. W tutejszych salonach i przy stole bilardowym regularnie spotykali się Jan Matejko, Tadeusz Bojżeleński czy zachwycająca Helena Modrzejewska. Przez te korytarze niosły się nocne dyskusje, zapach drogich cygar i śmiałe plotki. U Pollera to nie był tylko hotel, to było środowisko, które współtworzyło polską kulturę. Prawdziwy przełom przyniósł początek XX wieku. To wtedy hotel został rozbudowany i zyskał swoje największe skarby. Powstała wtedy ta monumentalna secesyjna klatka schodowa, wysoka, lekka i zalana naturalnym światłem. Nad nią rozbłysłe witraże zaprojektowane przez Stanisława Wyspiańskiego, stworzone w słynnej krakowskiej pracowni Stanisława Gabriela Żeleńskiego. One nie opowiadają żadnej konkretnej historii, robią coś znacznie subtelniejszego, budują czystą magię tego miejsca. Światło, które przez nie przechodzi, zmienia się o każdej porze dnia, sprawiając, że te same ściany o poranku, w południe i o zachodzie słońca wyglądają zupełnie inaczej. Jeśli podoba Ci się to, co robię, wesprzyj mnie dając lajka, pisząc komentarz i udostępniając film znajomym. Zasubskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby dowiadywać się o nowych interesujących treściach na kanale. Możesz mi kupić kawę w serwisie buycoffee.to lub buymeacoffee.com. Linki w opisie do filmu. Dzięki wielkie. Spokój i artystyczny blik skończył się wraz z nadejściem XX wieku. Wojenna zawierucha rzuciła hotel w ręce Niemców, którzy wymazali dawną nazwę, tworząc tu hotel Reichshof. Po 1945 roku wcale nie było łatwiej. Komuniści odebrali majątek prawiowitym właścicielom i go znacjonalizowali. Nowy system pisał historię tego miejsca na nowo, ale jednej rzeczy nie zdołał złamać. Funkcji tego budynku. Przetrwał jako hotel, łącząc przedwojenny luksus z szarą rzeczywistością PRL-u. No dobrze, ale jak ta cała historia przekłada się na codzienność? Jak się tutaj mieszka? Pod względem wygody nie brakuje tu niczego. Pokoje są przestronne, czyste i w pełni nowoczesne. Jednak nie szukajcie tu plastikowego luksusu. Czasem poczujecie, że parkiet pamięta dawne czasy i skrzypi pod waszymi stopami, troszkę światła wpada z korytarza do pokoju, a ściany nie trzymają idealnych kątów. Te drobne niedoskonałości to nie zaniedbania, to unikalny charakter miejsca, którego nie da się uzyskać podczas remontu. Dzięki temu hotel u Pollera ucieka od nudnej masowości. To nie jest kolejny nudny pokój, w którym budzisz się i nie wiesz, w jakim jesteś mieście, czy w Berlinie, Londynie, czy w Abu Dhabi. Ten hotel ma swoje korzenie, swoją duszę i mógł przetrwać dokładnie w takiej formie tylko w Krakowie.
Śniadania nie są wliczone w cenę pokoju, ale zdecydowanie warto je dokupić. Mały tip. Najkorzystniej wychodzi rezerwacja bezpośrednio w recepcji hotelu. Zapłacicie wtedy 60 zł od osoby. Jak na krakowskie realia to naprawdę uczciwa stawka, zwłaszcza że menu robi wrażenie. Macie tu klasyczny szwedzki stół z daniami na ciepło, wędlinami, serami, świeżymi owocami i czymś słodkim do dobrej kawy. Wszystko w formule jesz ile chcesz. Warto dorzucić tę parę złotych, żeby zamiast kawy i hot doga z Żabki zacząć dzień od porządnego posiłku w tych pięknych secesyjnych wnętrzach. Wielkie sieciówki zawsze zaoferują Wam przewidywalny komfort, ale ta pełna przewidywalność nowoczesnych hoteli jest jak dobrze zoptymalizowany kod. Czysta, szybka, bezbłędna, ale śmiertelnie nudna. Wszystkie te szklane wieżowce, geometryczne lobby i zapach identycznych detergentów od Warszawy po Dubaj zlewają się dziś w jedną, bezpłciową masę. Są poprawne, ale nie zostawiają po sobie żadnych wspomnień. W hotelu u Polera dostajecie coś, czego korporacje i algorytmy nie potrafią podrobić. Patynę czasu. Ta skrzypiąca podłoga, unikalny układ pokoi, który musiał dopasować się do murów sprzed stuleci, czy światło przechodzące przez secesyjny witraż Wyspiańskiego tworzą kontekst, którego nie da się kupić za żadne pieniądze. W świecie, gdzie wszystko staje się powtarzalne i skopiowane z szablonu, tutaj nic nie próbuje być idealne. Za to wszystko jest 100% autentyczne. A jak to jest u Was? Kiedy podróżujecie, wolicie bezpieczną, przewidywalną nowoczesność, czy szukacie miejsc z taką historią w ścianach? Nawet jeśli czasem skrzypnie w nich podłoga. Jestem niesamowicie ciekaw, jak to widzicie. Dajcie znać w komentarzu. Wybierasz się do Krakowa, zobacz film z kilku nieoczywistych miejsc, które odwiedziłem w tym przepięknym mieście. Jeśli lubisz czytać i oglądać zdjęcia z ciekawych miejsc w Polsce, ale nie tylko z Polski, zapraszam na www.odkrywajzemną.pl.